Dzień dobry, moi mili pancerniacy. Cześć, witajcie. Ja oczywiście jestem Hinsul i wypadałoby podsumować ten nowy pojazd. Nie było go u mnie jeszcze na materiałach na kanale. Owszem, był bardzo często na live'ach, ale nie robiłem takiego podsumowania, tak więc wypadałoby powiedzieć kilka słów na temat tego pojazdu, który jest obecnie pewnie w niższej cenie. Ta ostateczna cena po zniżkach wyniesie bodajże 6300 golda. Czy opłaca się za tą maszynę tyle dać? Ja powiem krótko, zdecydowanie. Tak, zdecydowanie, dlatego że mamy bardzo fajną penetrację, jeżeli chodzi o działo. Tutaj jest 232, spokojnie nam to wystarcza, nawet na 8 tierach. Jeżeli nam brakuje, na dziesiątkach mamy 278, tak więc prawie 280. Do tego mamy tutaj magazynek 3-strzałowy z 3 pociskami po 280. Do tego trzeba dodać również mobilność, bardzo dobrą, bo mamy 56 km na godzinę. No i zasięg spota 380 metrów. Jeżeli chodzi o minusy, jeszcze dodam, czołg też bardzo dobrze zarabia. Jeżeli chodzi o minusy, na pewno sylwetka jest duży. Jak na czołg średni jest duży. Druga sprawa, pancerz. Jego tutaj nie ma, tak więc trzeba grać bardzo ostrożnie. Zdecydowanie jakaś druga linia, a nawet czasami trzecia. Ja znając siebie z tym pojazdem, zresztą nie tylko tym, staram się pchać w kłopoty, co nie jest dobre, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Zobaczcie, w tym miejscu takim buraskiem, czy na przykład innym pojazdem, Mantisem, byśmy byli niewyświeceni, a tam po prostu stanął już jakiś pojazd. No i przy tej sylwetce, gdzie ona jest naprawdę olbrzymia, jak na czołg średni, niestety musimy się z tym liczyć, że będziemy się świecić. Ja na tym pojeździe zastosowałem naprawdę różne rozwiązania i grałem na siatce, i grałem pod uszkodzenia, ale wydaje mi się, że jednak takie rozwiązanie, żeby trzymać się gdzieś tam z daleka i mieć lepsze maskowanie, pojazd potrafi się odwdzięczyć. Mamy magazynek 3-strzałowy. Jest to składak, połączenie Shermana, wieża, nie wiem, od Cromwella, a działo nie wiadomo od czego. Jedni mówią, że francuskie działo, ale tutaj uszkodzenia są 280, tak więc słuchajcie, takie nie wiadomo co. Jest to pojazd oczywiście w tym bundlu, który wszedł niedawno, czyli dedykowany grupie KISS. Po raz kolejny Wargaming konsolowy wszedł w współpracę z zespołem heavy metalowym. No i tym razem mamy grupę KISS. Ja czekam na AC/DC, ewentualnie na jeszcze coś fajniejszego. Iron Maidena mamy już w grze. Jest naprawdę sporo grup heavy metalowych połączone z naszą grą. Bitwa na mapie Ellenberg. Bardzo fajna mapa, jak dla mnie jedna z moich ulubionych. To bardziej jest Campingberg, no bo tutaj drużyny można powiedzieć, że się wyczuwają, ale z tego co tu obserwuję, ta flanka nasza już praktycznie nie istnieje, tak więc do tego tutaj wracam. Powiem wam szczerze, że mobilność tego czołgu jest naprawdę fenomenalna. Bardzo szybko się zbiera i to jest duży plus. Możemy szybko zmienić flankę. Magazynek dodatkowo robi jeszcze swoją robotę. No największy tutaj dramat to oczywiście ta sylwetka jest bardzo duża. Nie mamy kompletnie szans z takim pojazdem jak Mantis, Buraska. No tutaj musimy bardzo uważać. Opuszczanie działo minus 10 stopni to jest duży plus, jeżeli chodzi o to kapitalne działo. Co mi się właśnie w tym pojeździe najbardziej podoba, to działo. To działo naprawdę jest bardzo fajne. Powiedziałbym, że nawet lepsze niż w Mantisie. Gdyby ten pojazd miał 4 pociski, to powiem wam, że tutaj no Mantis miałby sporą konkurencję. Chociaż w Mantisie mamy uszkodzenia 240, tutaj 280. To też ma duże znaczenie. Co do przeładunku około, no ja tutaj osiągnąłem około tam 18 sekund, coś koło tego. Teraz dokładnie zobaczymy, jestem obecnie na przeładunku. Dodatkowo mamy jeszcze 1450 punktów wytrzymałości.
więcej niż Mantis, więcej niż Buraska. Nie, 19,5 sekundy ja osiągnąłem taki rezultat. No i to jest właśnie to. Świetne to działko, naprawdę świetnie sobie radzi. Bardzo dobra stabilizacja działa. Nie rzuca jakimiś kartoflami. Tutaj mamy pociski na początku, te pierwsze podkalibrowe, drugie również. Jeżeli chodzi o prędkość tych pocisków, też jest nawet nieźle. Nie jest to najlepsza wartość, ale nie jest źle. 1250, te drugie jako pierwsze mają 1000 metrów na sekundę. Ja oczywiście gram na tych drugich, no bo tutaj staramy się strzelać z dalszych odległości. Owszem, ta penetracja nam wtedy spada, ale mimo wszystko mamy i tak dalej bardzo dobrą penetrację. Tak spoglądam na drugą flankę i powoli zaczynają tam nam się pojawiać pojazdy. Tutaj chyba na chwilę obecną trochę się uspokoiło. Tak więc pojedźmy, zobaczymy chyba na tamtą stronę, co tam się dzieje. Tak, coraz więcej czołgów się pojawia. Nie wchódźcie, słuchajcie, z innymi pojazdami w jakieś takie wymiany, dlatego że no ten pancerz naprawdę bardzo rzadko, żeby coś tam kiedyś odbił. Chociaż oczywiście to jest, słuchajcie, World of Tanks. Tutaj wszystko może odbić, nawet i totalny miękiszon w postaci 1 mm pancerza. No ten gościu nie wiem, co chciał zrobić, ale na szczęście go nie ma. I to zobaczcie, tutaj jest, patrząc na przykład na te uszkodzenia 280 a 240, to też jest spora różnica. Jeżeli chłop ma gdzieś tam 250 HP mu zostało, no to tu jesteśmy w stanie go skończyć. A na Mantisie niekoniecznie, tak jak zostaje nam jeden pocisk na przykład. Niekoniecznie. I to jest naprawdę bardzo znacząca sprawa. 9 do 7, dwie artylerie ciągle. Arty go uwielbiają. Dobra, muszę wychylić i nawet gdybym miał przyjąć, no to kończę lufę i jest spokój. Co tutaj się dzieje? Możemy szybko uciekać od artylerii, chociaż są tacy, którzy lubią podglądać na live'ie. No to wtedy jest dużo ciężej. Artylerzyści, tak zwani spoterzy. Każdy wie chyba, o czym mówię. Powiem wam szczerze, że za tą cenę, czyli te 6000 z groszem, to wart jest swojej ceny. Naprawdę pojazd jest wart swojej ceny. Jak ktoś się zastanawia, czy nabywać, czy nie, słuchajcie, jeżeli nie macie premek, albo jak jesteście kolekcjonerami, no to polecam. A ci, co grają, dajmy na to, mają jakieś tam ulubione swoje czołgi i ten akurat pojawił się i się zastanawiacie, czy kupić, czy nie, to raczej nie. Mamy dużo fajniejszych pojazdów, choćby nawet właśnie Buraska, Mantis. Ja prowadzę kanał, informuję was o wszystkim, co się dzieje w grze, tak więc no tutaj muszę pojazdy, co niektóre, posiadać, żeby wam je zaprezentować. Ale gdyby nie to, gdybym tylko grał i nie miał kanału, to na pewno raczej nie nabywałbym tej maszyny specjalnie, jakbym miał na przykład Mantisa albo Buraskę. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym czołgu? Słuchajcie, opuszczanie działa już mówiłem. Co jeszcze można by powiedzieć? Zasięg spota 380 metrów. Wiadomo, gdybyśmy mieli o te 10 metrów więcej, na pewno byłby to duży plus, patrząc na nasze maskowanie, gdzie praktycznie tego maskowania nie mamy. Jeżeli wejdzie już ten zmieniony troszeczkę WOD i ten obrys czołgu będzie jako standardowe, można powiedzieć, takie wyposażenie, to powiem wam szczerze, że tutaj no, będzie można jeszcze coś dodatkowego zainstalować, gdzie jeszcze osiągi tego pojazdu nam się poprawią. Jedziemy po te kwadraty wstrętne. Obiekt 416 gdzieś tutaj stoi. No musimy na niego uważać, bo ma też bardzo dobre maskowanie. Ja sobie pojadę tu. Jest jeszcze bagieta francuska, czyli dwulówka. Tak więc musimy bardzo uważać. Bo zostało nam tylko 900 hapsa. Dobra.
No tak się zastanawiam, co ta moja drużyna robi, ale tak niewiele chyba robi. Gdzieś tak czołgi w oddali stoją sobie, czekają nie wiadomo na co, jak to już koniec bitwy. Dobra, zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Najpierw tego obiekta można było skończyć. Dobra, jest kwadracik, cyk. Chodź tutaj, misiaczku. O kurde, udało ci się, tak. Nie polosowało na końcu. Dobra, na spokojnie przeładuję. Mamy również w grze Shermana z działem 105 mm, z uszkodzeniami 390, ale różnica jest kolosalna, dlatego że tam mamy bardzo słabą mobilność. O, proszę, udało się odbić. Kurczę, powiem wam, gdyby ten pojazd był ciut mniejszy. Właśnie, to co mówiłem. Arty go lubią. Gdyby pojazd był ciut mniejszy, kapitalna maszyna byłaby. No, są kwadratowe. No. Misiek. Dobra, ładuję. Czy uda się zniszczyć dwie arty? Zaraz zobaczymy. Porównując go z tym demonem, co mamy też jako drugi pojazd na II wojnie, zdecydowanie demona nie polecam. Słaba penetracja, totalnie mułowaty czołg. Dzisiaj te jednak bitwy są szybkie. Musimy uważać. Tym pojazdem nawet możemy sobie jakoś tam zdecydowanie radzić, jeżeli chodzi o dziesiątki. No. Dobra. No szkoda. Szkoda, że je nie dobiłem, ale nic. 5000 uszkodzeń ponad na 8. A teraz zagramy jeszcze bitwę na 9. Padła MK. Jest już odznaka. Patrząc na te odznaki, szczerze powiem, no to tutaj Wargaming się nie postarał. Mogliby zostawić te czaszki, tak jak mamy na tych składakach. Fajnie to zdecydowanie wygląda. Tutaj tak średnio. Bardzo bym nawet powiedział, że kiepsko to wygląda. Kolejna bitwa na mapie Koło podbiegunowe, też jedna z fajniejszych map, ale to, co tutaj się wydarzy, słuchajcie, to jest właśnie podsumowanie tego, co się dzieje obecnie w grze World of Tanks na konsoli. Mamy 9 i zobaczcie, jak te 9 będą grały w tej bitwie ze mną. Tutaj chodzi o moją drużynę. Powiem wam, że czasami zastanawiam się, czy to boty, czy no... Już wiele razy to pytanie zadawałem, ale poziom tych graczy to jest dramat. To jest naprawdę dramat, tym bardziej, że po drugiej stronie mamy Johna Rambo, tak więc wypadałoby tutaj nie zginąć, to raz. Druga sprawa, no pokonać Johna Rambo, tak? Jedna artyleria. Co prawda nie ma tych 9 zbyt wiele, ale dla nas, dla naszego pojazdu, nawet 6 jest zagrożeniem, a już nie wspomnę o 9 tierach. No i tu widzicie, jest ta pierwsza odznaka na tej lufie. Kiepsko to wygląda, jakieś taka, nie wiadomo co to jest w ogóle. Dila, kula, nie wiem. Kula mugula i zobaczcie, co tu się zaraz wydarzy. Coś niesamowitego. Myślałem, że te 9 przyjadą za mną. A szczególnie tam jest Felicja, 9 tier, czołg ciężki. Włoski, ten, który był do zdobycia. Jest tutaj Buraska, ze mną podjechała. Trochę niepotrzebnie tu gościu jedzie, bo nie wiem, czy on tutaj coś zrobi tą Buraską. Jedynie co, to może świecić. Ja jeszcze nie podjeżdżam do przodu, żeby nie dostać od arty. Dobra, ja wyświeciłem. Mamy go. Okej. No, muszę uważać, jak już dostaję spota. Muszę bardzo uważać. Wiem, że jeszcze można by było próbować coś tam wkleić, jeden pocisk, ale liczyłem się z tym, że zaraz od kogoś znowu dostanę. Dobra. Tu jest krowia kupa. No i zobaczcie teraz, co tu się dzieje na tej górce kamperce na C8 u mnie przy bazie. Wszystkie te 9 tam z tyłu stoją właśnie w tym miejscu. I kurczę, powiedzcie mi, jak tu grać, żeby cokolwiek zrobić, a jeszcze dodatkowo podczas live'ów doskonale wiecie, że są tacy spoceńcy, którzy polują na mnie podglądając live'a i
Wydaje mi się, że są fajni. Strzelają do mnie. Tak więc ja mam, można powiedzieć, dodatkowych przeciwników. Nie 15, a bym powiedział czasami 17. No i zobaczcie, o to wszystko, co tu z tyłu stoi, to w większości 9 tiery. I to naprawdę niezłe czołgi, gdzie tutaj na wieżę mogliby próbować cokolwiek zrobić. No ale cóż, robią to, co robią. Oj, no jest to dramatyczne. Powiem wam, że jest to dramatyczne. Zobaczcie, jest Tiger Mouse, tu jest Proto, jest Felicja. Nie chciałbym tej buraski stracić, ona może się jeszcze przydać nam. Gościu się wycofuje, no ja zaraz też chyba to zrobię. Jedzie tutaj AT-15, czy uda mi się cokolwiek jej zrobić? Nie chcę ryzykować, bo na pewno tam z tyłu jeszcze stoją czołgi. No zobaczcie, ja kompletnie nie mam wsparcia. Kompletnie. Nie ma nikogo. Buraska już też ucieka, dobrze, niech ucieka. No i to, co tutaj się dzieje przy bazie. Teraz jedzie tym Tiger Mouse'em chłop. Już trochę za późno, bez HP. Tamta flanka, z tego co widzę, to też tak średnio. Arta, nie wiem gdzie ona się ustawiła. Ale słuchajcie, nie narzekajmy, grajmy. Nic nowego. Można powiedzieć, że to standard, codzienność gry w World of Tanks. Tak się zastanawiam, powiem też szczerze, czy nie lepsze byłyby bitwy na przykład 7 na 7, żeby po prostu to było trochę zmniejszona ilość tych graczy. Wtedy łatwiej by było ogarniać. Tak jak jest przewaga 5-6 czołgów, ciężko jest to wyciągnąć, naprawdę ciężko. Czasami się udaje, ale to jest rzadkość, naprawdę rzadkość. Dalej ci twardo stoją, dalej tutaj twardo tam się lufami smyrają. No, dramat, to jest, kurczę, powiem wam, dramat. Tam już 1/9 nie mamy po tamtej flance. Zaraz padną i tamci. Na plecach coraz więcej czołgów nam się pojawia. Co tu jest? Batchat. Jest 9-13. 8-13. Fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie. 5 czołgów przewagi. 6 czołgów przewagi. Nawet Centurion 7-1 pojechał na tamtą flankę i padł. 7-13. Sześć do 13. Dobre, dobre. No kolosalna przewaga drużyny przeciwnej. Ugrać tą bitwę będzie naprawdę bardzo ciężko. Buraska tutaj wraca do mnie, też tam niewiele już może zrobić. Teraz tak, mamy przeciwników, którzy tutaj nam wyjeżdżają po lewej, zaraz pojawią nam się po prawej. No i pewnie ze środka jeszcze coś wyjedzie. Dobra. Ajajajaj, czekajcie. AT-15 widzę się upcha. Tutaj stoją, kurczę, 4 czołgi. 4, dobrze liczę? Tak, 4. I żaden mi tutaj nie pomaga z tą AT. No dobra, w końcu jest. Git. Kto tutaj jedzie? Obiekt 705, ciągle jest artyleria w grze. Dobra, na szczęście tutaj towarzystwo ogonkowe daje radę. O proszę. O proszę. Jest was tu trochę. Chłop się zablokował w tym Skorpionie. Dobra. Brawo. Buraska nam się przyda właśnie na takie dobitki. Ona ma większą alfę 360. Można powiedzieć tak jak artyleria. Niszczarka jakaś. Atakują, no dla mnie problem jest w tym, że jestem magazynkiem. Ej, stój, było. Dobra, przeładunek, szybki zaraz będzie. Coś uda się jeszcze wkleić? Może tu? Dobra, jest. Dobra, Felicja nam się jeszcze rozwaliła, super. 5-9. 5-8. Powoli, słuchajcie, jest światełko w tunelu. Jeszcze jest E75. Pełniuteńkie.
jak drużyna przeciwna, słuchajcie, to przegra, to ja nie wiem, kto tam grał też. Bo z takimi, kurde, ofermami, jak ja miałem w drużynie przegrać, to będzie grubo. Tu jest Batchat, ci podjeżdżają, czekajcie, gdzie ten bat? Nie wiem, dlaczego artyleria mnie jeszcze nie fokusuje, ale zaraz to się może zmienić. Dobra, dostał. No, tak jak powiedziałem, działo, kapitalne działko jest. Bardzo mi się podoba. Gdyby jeszcze może on miał wieżę od jakiegoś, kurczę, nie wiem, Patona 8 tieru, czy no coś takiego twardszego. Ale tutaj nie pogramy na tą wieżę, bo ona jest totalnie miękka. I trzeba, naprawdę trzeba sporo się gimnastykować, żeby nie zebrać. Dobra, ten tutaj widzę się... wodno, chodź na tu, chodź na tu. Okej, mam się, zjem się. Ajajajaj, dobra, Buraska dobiła, brawo. 75 stoi, czai się niepotrzebnie, bo mógłby tutaj już wyjechać i jak oni tam zaczęli atakować, to mógłby już tutaj zająć dobrą pozycję, tym bardziej, że jeszcze ma wsparcie arty, ale on nic nie robi, chłop stoi. Jeszcze jest tam 705. Nie wiem co oni robią, te ciężkie 9 tiery. Grają chłopy na topce, dobra, jedzie teraz. Jeszcze wystawiając pięknie boczek. Elegancko. Buraska mogłaby mi pomóc. Dobra, odbiłem, brawo. 530 odbitego. Gdzieś tutaj nie trafił dobrze chłop, 75. Szybki przeładunek, jak to można powiedzieć, szybki przeładunek. Czekajcie, jedzie wariat tutaj po swoje. Znowu odbiłem. Chyba nie ma tego ostatniego działa. Tutaj. Tak, nie ma ostatniego działa. No i gdybym był troszeczkę lepiej wyposażony w pancerz, to bym go staranował, ale tak to nie ma sensu, muszę go objeżdżać. Szkoda, bo Buraska strzeliła i trochę niepotrzebnie. Dobra, jest mój. Okej. 5-5, słuchajcie, rzeczy niemożliwe w WOcie też się zdarzają. Niestety przyjąłem, ale skończę go. Kurde, ostatni pocisk jak zwykle, nie? Gra rzuca kłody pod gąsienicę, bym powiedział. Gra rzuca kłody pod gąsienicę. Na szczęście arta nie dała o sobie znać, co mnie bardzo cieszy, ale to jeszcze nie koniec, słuchajcie, to jeszcze nie koniec. Tutaj już chłop gra na wieżę. No i właśnie wspomniałem ową artylerię. Ładuję burzaki, zobaczymy, może burzakami go tam posiekam. To z tą Buraską tutaj praktycznie wyciągamy, tak? 6000 uszkodzeń, słuchajcie. Nawet 800 odbitego jest. Dobra, wyświeć tą 705, wejdzie burzakami, czekajcie. Jadą już na niego. Tylko teraz pytanie, czy go skończą, o to chodzi. Zobaczcie. Proto 3 pociski, żaden go nie skończył. Buraska to samo. Sturm Tiger. Zobaczmy te ofermy. Kończ go, no waść. No, nareszcie. Nareszcie. Dobra, możemy załadować już normalne pociski. WT Auf. TVP został. Jest jeszcze bagieta, tak? Jest jeszcze artyleria. A bagieta tam wiem, że ona tam nie miała zbyt już wiele HP. Podejrzewam. Podejrzewam, że na 2 strzały została. Cztery do 4. Owszem, bitwa naprawdę fenomenalna, bo jest długa. Fenomenalna, jest długa. Wynik do końca jeszcze jest niepewny, słuchajcie. W dzisiejszych czasach takie bitwy to marzenie, bo zostało nam 3 minuty. Zazwyczaj, no niestety, dzisiaj tak jest, że bitwy trwają dość krótko. Nie wiem, czy nie wbiję się w te niszczarki. Właśnie się wbiłem. Oj. Dobra, nie ma go.
Kurde, chciałem go skończyć, no i niestety. Wspominałem o artylerii, że nie dała znać o sobie i właśnie dała. Słuchajcie, jest 3-3. Zostaniemy, zobaczymy, czy ta Buraska da radę to uciągnąć. Gościu jest na przeładunku, tak więc musi poczekać. Mam 2 niszczarki, co prawda nie są jakieś mobilne. Tutaj chłop, widzę, jedzie. Oczka są, tak więc już wiadomo, co tutaj będzie się działo. No, zanim dojedzie do tego TVP-ka, to bagieta go wywali. No właśnie go bije pewnie ta bagieta, bo ona jest dosłownie na cross. Na crossa go robią. No niestety. Stałeś, panie, stałeś. Kurde, całą bitwę Arta jeszcze mu przysoliła. No i dobra, bagieta go porobiła. Tylko Buraska już powinna reagować na tą bagietę. Jedzie następny as. Dobra. Jest, kończ waść. Ajajaj, przyjął. Dobrze, że go nie staranował, bo obaj by zginęli. No ale nic, ale nic. 1300 uszkodzeń na Burasce. Słuchajcie, no chłop wiele nie zrobił. Ale miejmy nadzieję, że to wyciągnie. Na pewno TVP ma lepszą sytuację, bo ma o wiele więcej punktów wytrzymałości. Buraska jest na powiew wiatru. Zdziała. Teraz pytanie, czy będzie próbował porobić tą artę, czy pomoże tej niszczarce naszej? Powinni raczej skupić się obaj na TVP-ku. Jak ta niszczarka. Ona ma w miarę dobre działo. Tylko że jest namierzana przez artylerię. I to jest problem. Słuchajcie, Buraska się wraca. Chyba mu pomoże. Bardzo dobra decyzja. Tutaj już nie chodzi o to, żeby tam ubić artylerię, ale chodzi o to, żeby wygrać tą bitwę. No bo szkoda by było z mojego punktu widzenia, żeby była przegrana, bo zrobiłem nawet fajną bitwę. Owszem, trochę Arda mi przeszkodziła. Można było zrobić tutaj ponad 7000. Brawo, brawo, no dobra. Chłop się zreflektował. Bardzo dobrze, że pomógł tej niszczarce, bo byłoby grubo. Naprawdę, bo Arta miała tam bicie i jeszcze TVP. No właśnie to jest to, że Buraska może odwrócić też losy bitwy. Pół minuty zostało do końca bitwy, tak więc raczej Arty już nie porobi. Sporo, naprawdę powiem wam szczerze, arty są dla mnie przesadzone, jeżeli chodzi o te punkty wytrzymałości. Po jakimś czasie, na przykład, moja propozycja byłaby taka: 3 minuty do końca bitwy i arta powinna jej spadać punkty wytrzymałości, tak jak miała kiedyś, na te na przykład 400 punktów wytrzymałości. Bo to jest naprawdę nierówna szansa, gdzie gościu stoi na samym końcu mapy, bije z góry. No i później wyjeżdżamy na resztkach i on ma przewagę już w samym pancerzu, tak? W punktach wytrzymałości. O, tutaj mi chodzi bardziej. Tak więc no, moje dziewiątki nie popisały się, słuchajcie, naprawdę się nie popisały, ale to jest standard przy dzisiejszych bitwach. Jest to totalnie żenujące, no ale cóż, takie są współczesne bitwy w tej grze. Co do pojazdu, polecam. Naprawdę polecam. Mi się nim akurat fajnie gra. Musicie uważać na brak maskowania, ale działo kapitalne, mobilność również. Za tą cenę, czyli tam 6000 z groszem, jak najbardziej warto. A ci, co nie potrzebują, to po prostu czekajcie na coś jeszcze lepszego. Trzymajcie się, miłego dnia i do usłyszenia. Hej!